Poczucie spontaniczne, 30-40% szans, że to się wydarzy. Poczucie. Będzie taki czas, być może, to zależy od wydarzeń po prostu. Widziałem to, że świątynie w Polsce będą przez jakiś czas chronione, szczególnie w trakcie nabożeństwa. To będzie związane z muzułmanami. Mam na myśli fizyczną ochronę. Widziałem przy wejściach mężczyzn, ale czasem też i kobiety. Być może WOT, być może coś podobnego. Czasem uzbrojonych, raczej bez mundurów, ale każdy wiedział i widział. I to było oczywiste, o co chodzi. To było związane z jakimś alertem albo z wcześniejszą jakąś sytuacją lub niebezpieczeństwem jej powtórzenia lub groźbami. Co ciekawe, widziałem, że wiernych wtedy było 2,5 raza więcej niż teraz i wiara ich była bardziej żywa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku dotykającym wszelkiej maści zagadnień duchowych, rozwoju, jasnowidzenia, Pana Boga, wiary i przepowiedni i proroctw. W dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do ostatniego snu, który miał miejsce kilka dni temu. Został on zapowiedziany na kanale Jasnowic z Gdańska. Tutaj pojawi się link. Można przesłuchać jakby całą 10-minutową audycję opowiadającą o tym śnie. Ja Wam skrócę to w jednym zdaniu i potem zadzwonimy do Pawła, bo Paweł odkrył znowu jakąś pewną ciekawostkę a propos tego ostatniego snu. Czy będzie on proroczy, czy zapowiada jakieś przyszłe wydarzenia? Nie wiem, zobaczymy. Tym zajmujemy się właśnie w tej serii zjawisk niewyjaśnionych na tym kanale. Oprócz tego polecam Państwu serdecznie wszystkie filmy dotyczące wydarzeń światowych, wydarzeń w Polsce oraz mojego zajęcia, czyli poszukiwania skarbów i wszelkiej maści przedmiotów ukrytych w ziemi, poszukiwania ich za pomocą wykrywacza metalu. A teraz przejdźmy do audycji z tym snem. Sen miał miejsce w czwartek, śniło mi się po prostu, że słyszę śpiew anielski, śpiew aniołów. Pamiętam, że wywarło na mnie to ogromne wrażenie i później przez cały sen tam dzieją się pewne przygody, dzieją się różne rzeczy i na koniec tego snu w tym śnie widziałem takie niesamowite obrazy, jakby jakiś demon, taka demoniczna ręka jakby stawiała na stole z białym obrusem po prostu taki posąg jakby z jakiejś takiej figury, czy to był jakiś sześcian, czy to przypominało jakąś taką geometryczną figurę, najprawdopodobniej jakiś rodzaj sześcianu i ten demon postawił to na stole, na którym stał taki 30-centymetrowy krzyż z Jezusem Chrystusem. I te dwa przedmioty w tym śnie jakby się scaliły w jeden. I gdy ja to w śnie zobaczyłem, to powiedziałem właśnie, że bo demon powiedział, że to będzie teraz jedno, tak? A ja powiedziałem, że Pan Jezus robi różnicę, Pan Jezus to oddziela i w tym momencie, jak to powiedziałem, te dwa przedmioty jakby mimo iż zajmowały tę samą przestrzeń, to wewnętrznie oddzieliły się od siebie i wtedy ta figura geometryczna zaczęła płonąć, a ta figura, w sensie krzyż z Panem Jezusem, dalej stał nienaruszony, on był wyrzeźbiony w takim jasnym drewnie, brązowym jasnym drewnie był wyrzeźbiony ten Jezus i ten krzyż, a ten czarny właśnie, ten jakaś figura, czy sześcian, czy co to było, jakaś kostka, zaczęła po prostu płonąć i tak się sen skończył, takim jakby ogniem, który ogarnął cały ten obraz. I obudziłem się. Zajmujemy się tutaj właśnie tymi snami, bo
Czasem za pomocą różnych analiz można nawet właśnie znaleźć takie prawidłowości i czasem nawet przepowiedzieć wydarzenia przyszłe, co wielokrotnie udowadniałem, ale zostawmy już to. Przejdźmy teraz do telefonu do Pawła, niech on nam przedstawi właśnie swoją ciekawostkę. Gdyby ktoś chciał obejrzeć całość audycji z tym snem, to polecam kanał Jasnowic Olaf Stambuldzes. Tam jest przedostatni film pod tytułem Śpiew aniołów oraz Sodoma i Gomora. Tam to wszystko jeszcze w tych emocjach świeżych po śnie opowiadam dla zainteresowanych, a niezainteresowanym polecam audycje ogólnopublicystyczne na moim kanale. Mam nadzieję, że Paweł się spodziewa, bo tak już dość dawno z nim rozmawiałem. Halo, halo? Dzień dobry. A, no jesteś, okej, dobra, bo właśnie powiedziałem w skrócie ten sen i właśnie doszedłem do momentu, gdzie w tym śnie ręka demona stawia właśnie na stół, gdzie stoi Pan Jezus właśnie wyrzeźbiony w jasnym brązowym drewnie. Jest ten Pan Jezus właśnie i ta ręka demona jakby jednoczy te dwa wizerunki w jakimś takim widzeniu w 3D, w jakimś takim hologramie. I generalnie opowiedziałem jakby tą część snu. No i właśnie mówiłem widzom, że odkryłeś coś ciekawego i śmiało. Odkryłem coś ciekawego. Chciałbym się skoncentrować na słowie bryła sześcienna albo sześcian. Bryła sześcienna, sześcian i na tym, że krzyż trwał, a sześcian płonął, ogień. Tak, tak. Sześcian wskazuje na to, że jest to Al-Kaba, czyli główny cel pielgrzymek do Arabii Saudyjskiej w miejscowości Mekka. Mhm. I znalazłem taki ciekawy artykuł na Facebooku. Jest to artykuł z 20 listopada 2019 roku i tutaj zaskoczenie dla wszystkich widzów, będzie bardzo naukowo. Państwowy Instytut Geologiczny, myślnik Państwowy Instytut Badawczy. Czyli Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy 20 listopada 2019 roku zamieścił taki oto wpis. Jaki jest najczęściej dotykany kamień na świecie? Znak zapytania. To hadżar, czarny kamień z Mekki. Przypominam, że sześcian po arabsku znaczy Al-Kaba. To jest ta święta świątynia Arabów w Arabii Saudyjskiej w miejscowości Mekka. I tam znajduje się ten czarny kamień, hadżar, al-hadżar. To jest czarny kamień z Mekki, świętego miasta muzułmanów i tworzy go, czytam co pisze Państwowy Instytut Geologiczny, tworzy go kilka fragmentów skały złożonych razem i oprawionych w srebrną ramę. Nie ma chyba geologa, który nie chciałby go zbadać, ponieważ Arabia Saudyjska nie pozwala żadnym naukowcom zbadać tego kamienia, co to jest za kamień. I dalej pisze Państwowy Instytut Geologiczny, ale jest to niemożliwe, gdyż hadżar to najcenniejszy skarb islamskiego świata i cel pielgrzymek milionów wyznawców islamu. Typuje się, że jest to meteoryt, bazalt lub agat. Ale według legend kamień utrzymuje się na wodzie, co wykluczałoby wszystkie z powyższych opcji. Może być też impaktytem, czyli skałą przeobrażoną podczas upadku meteorytu. Wskazywałoby to na słowa Mahometa, że hadżar to kamień z nieba lub z raju. Nie jest też znana jego wielkość. Legenda głosi, że kamień był nieskalanie biały i zmieniał barwę na czarną dopiero pod wpływem wchłaniania grzechów pielgrzymów, którzy oddawali mu cześć. To jest koniec cytatu. To wszystko napisał Państwowy Instytut Geologiczny, czyli ściśle naukowa jednostka, Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny. I słowo sześcian ze snu Olafa właśnie oznacza Al-Kaba, czyli wskazuje nie tylko na islam, bo w islamie są szyici i sunnici, ale wskazuje typowo na Mekkę, na Arabię Saudyjską i wskazuje właśnie na ten czarny kamień z Mekki, hadżar. A że wiemy, że Olaf zajmuje się też tymi sprawami geologicznymi i też interesuje się w tym temacie, dlatego znalazłem to. Tak więc Paweł przedstawił Państwu ciekawe zagadnienie właśnie tego islamskiego, w zasadzie związanego z religią muzułmanów, monumentu, czy meteorytu, czy jakiejś skały,
która kryje się właśnie w tym wielkim sześcianie, które teraz widzicie właśnie na ekranie, bo ja Wam tutaj z internetu pokażę właśnie zdjęcia tego miejsca pielgrzymek. Kto wie, być może właśnie to było tym sześcianem w tym śnie, a być może to było coś innego. Ja odnosiłem wrażenie w śnie, że to jest właśnie jakąś figurą geometryczną, ale widziałem to przez mgłę jakby, tak? To mógł być sześcian, to mógł być jakiś inna figura geometryczna, ale o takich krawędziach ostrych właśnie jak sześcian. A jak to się jeszcze nałożyło z obrazem krzyża, to tym bardziej mi to jakby zakłóciło jakby widzenie w tym śnie, czym to dokładnie było. Ale można byłoby tak uznać, że to mogło być to. No i tyle. Paweł, chcesz coś dodać na koniec? Ja chciałbym dodać tylko, że data tego, co opublikował Państwowy Instytut Geologiczny, data tego jest 20 listopada 2019 rok, a jak wiemy, ci co oglądają Olafa, 20 listopada wskazuje na kolejną przepowiednię Jana Kapistrana. 20 listopada. Tak, bo tam była taka przepowiednia właśnie. I tu właśnie Państwowy Instytut Geologiczny 20 listopada 2019 roku opublikował to na swojej stronie tutaj na Facebooku i to też wskazuje na datę 20 listopada na przepowiednię Jana Kapistrana, która łączy się właśnie z tym tematem. Tak, to linka do przepowiedni Kapistrana, tutaj świętego Jana Kapistrana umieszczę. Pozdrawiam widzów. Okej, ja chcę tylko dodać, że Paweł zawsze coś tu ciekawego wyciągnie i takie dziwne koincydencje właśnie. Ja szukam korelacji i udowadniam to, tak jak udowodniłem z tym ostatnim SMS-em, udowadniam trafne jasnowidzenie. Tak, no okej, to dzięki Ci za to, że bo to też wymaga trochę pracy i czasu i tego wszystkiego, więc dziękujemy Pawłowi właśnie za te analizy. Jeśli Wy macie ochotę, to piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, a na razie... Mnie nie trzeba dziękować. Ja mówiłem na początku, jak nagrywałem filmiki z Olafem, mówiłem, dajcie Olafowi 2 bitcoiny, bo to jest dajcie Olafowi 2 bitcoiny, bo to jest jedna z najlepszych osób widzących obecnie na świecie. Okej, spoko. Ja to mówię obiektywnie, dajcie Olafowi 2 bitcoiny. No tak, ale to jedni wierzą, inni są sceptykami, inni w ogóle wykluczają takie zjawiska, Ja obiektywnie udowodniłem trafność jasnowidzenia ostatniego SMS-a. Plus jeszcze te SMS-y, które wcześniej dałeś, ale to ostatnie z trzęsieniami ziemi naprawdę i z tą anomalią, plus jeszcze to trzęsienia ziemi fizyczne, trzęsienia ziemi, miałem powiedzieć duchowe, jeszcze trzęsienia ziemi finansowe, udowadnia to, że jesteś że te natchnienia, które do ciebie przychodzą, tak jak miał Edgar Casey, że zasługujesz na 2 bitcoiny. A są ludzie, którzy oglądają ten kanał, którzy mają dostęp do bardzo dużych pieniędzy, więc dajcie Olafowi 2 bitcoiny. Okej, no potraktujemy to pół żartem, pół serio. Mówię to na poważnie, już nie mówię to pół żartem, pół serio. Po tym, co zobaczyłem w tym SMS-ie, plus jeszcze te inne rzeczy, które ty tłumaczysz i które ja na zdrowy rozsądek, trzymając się rzeczywistości, bo to się wszystko wydarzyło z tymi trzęsieniami ziemi i wydarzyło się z tą anomalią w Polsce. I nie było w tym czasie żadnych wulkanów. I były wielkie trzęsienia ziemi, te około 7 i powyżej 7. To ostatnie 21 marca, gdzie 285 milionów ludzi dotknęło to wielkie trzęsienie ziemi. To nie jest przypadek, to są umiejętności, które posiada Olaf i Olaf zasługuje na to, a są osoby, które oglądają ten kanał, które mają dostęp do dużych pieniędzy. I ja nie mówię tego w żartach, mówię na poważnie. No dajcie Olafowi 2 bitcoiny. Dobra, dzięki nie? Dobra, tak czy inaczej to co, dzięki za uwagę. Cześć Casey. Cześć Casey, no. Trzymajcie się i do następnego odcinka, a w międzyczasie zapraszam do audycji tych politycznych czy publicystycznych i związanych z wykrywaczami metalu. Trzymajcie się, hej, z Panem Bogiem. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Z Panem Bogiem. Hej.